Siemaneczko wszystkim, z tej strony Gajwer. Bardzo Was serdecznie witam w dzisiejszym odcinku. Jest to kanapowiec tak zwany, czyli nagrywamy na hali, ponieważ będziemy testować interkomy marki Cardo. Poczynając od Spirit HD przez Freecom 2X, Edge oraz Pro, czyli najnowsze urządzenie Cardo. Będziemy je testować w warunkach laboratoryjnych oraz porównamy je z chińskimi zamiennikami. Dowiecie się, czy warto i dlaczego warto dołożyć do markowego sprzętu, jakie są różnice w jakości. Zapraszamy do odcinka. Moi drodzy, teraz nagramy, jak słychać przez chiński interkom. Możecie sobie teraz posłuchać próbki ciszy. Myślę, że słyszycie te brzęczenie, szumienie, jakieś trzaski. A teraz poprosimy Łukasza, żeby coś powiedział. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i co, uważacie, że jest dobrze? Bo moim zdaniem ten dźwięk nie jest do końca taki, jak powinien. A teraz prosimy Łukasza, żeby zasymulował odpalony motocykl podczas jazdy. Halo. Jak mnie słychać? No, słychać Cię w miarę dobrze, ale bardzo dobrze też słychać motocykl w tle. Co mówiłeś? A to mnie nie słyszysz mnie. Co? Wyjdzie lepiej niż myślałem, no. To znaczy co, nie... Słyszę twój głos, ale nie wiem do końca co mówisz. No. Także tak właśnie słychać przez chińskie interkomy. Halo, jesteś tam? Mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. Co? Nie mogę ze śmiechu. Dobra, on po prostu mnie nie słyszy niestety, także muszę do niego przejść i powiedzieć mu, że zakończyliśmy test. On nic nie słyszy, jest za głośno dla niego. Nie słychać, kur... Nic nie słychać, mówi. No dobra, no. Ale słyszycie, słychać wszystko. Co mówisz? Dobra, myślę, że wiemy wszystko na ten temat, że chińskie interkomy, no niestety nie sprawdzają się przy wyższych prędkościach, przy wyższych... A ty mnie dobrze słyszysz? No ja Cię słyszę w miarę dobrze, jedyny problem... Ja Cię słyszę w miarę dobrze, ale jest problem taki, że ja słyszę też bardzo dobrze kompresor w tle i wszystkie szumy, trzaski. Nic nie rozumiem, szczerze powiedziawszy. Dobra, ten test wyszedł lepiej niż myślałem. Dziękuję. Moi drodzy, aktualnie testujemy drugi interkom innej marki niż Cardo. W tle myślę, że możecie posłuchać teraz ciszy, jak brzmi cisza w tym interkomie. Mam nadzieję, że to słyszycie, bo jak dla mnie to nie jest cisza, tylko słyszę trzaski. Ale dobra, teraz poprosimy Kweca, niech coś powie. Siema Kwecu. Siema, siema. Już nagrywamy? Tak, już nagrywamy. Bardzo Cię cicho słyszę. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że Ty cicho mówisz, czy po prostu... A czekaj, bo ja mam przyciszony. Ale to Ty masz przyciszony, to nie znaczy, to nie zmienia nic na temat tego, że po prostu mikrofon jest bardzo cichy. Nie wiem w sumie w którym miejscu, on jest teraz w kasku. Okej. Trochę z boku na szczęce. Dobra, ale moi drodzy, mam dwa mikrofony, nie wiem do którego mówić. Ale dobra, macie właśnie próbkę tego, jak słychać przez chiński interkom. Niestety słychać trzaski, jest to bardzo męczące. Wiadomo, że chwilę można tak wytrzymać, ale niestety po dłuższej jeździe po prostu głowa pęka. No ja słyszę cały czas trzaski. Powiedz mi teraz, Kwecu, jak Ty mnie słyszysz? No i nie słychać motocykla, w tle nie jadę, więc słyszycie głośno i wyraźnie jak teściowo, nie? Okej, dobra, no to teraz zasymulujmy. Proszę, odpal motocykl. Uwaga, wstanie. Okej, nie wiem jak Wy, ale ja słyszę motocykl w tle. Kwecu, jak mnie słyszysz? No słyszę cię tak, że jestem w stanie cię chyba zrozumieć. Okej, wlaskotek przez płotek. Nie dokończysz? Mówię coś do mnie? No mówię do Ciebie, tak. Wlaskotek przez płotek.
No to słabo cię słyszę teraz. A, jednak Mówił słabo głośniej. słyszę. Okej, moi drodzy, no chyba nic więcej nie muszę mówić. Ja wam odsunę ten mikrofon od tego. Niestety, tak to właśnie wygląda. Chińskie interkomy są słabej jakości. Połączenie, owszem, dla kogoś, kto nie wymaga wiele i na chwilę chce się połączyć, przejechać gdzieś tam, chociaż wtedy to ja bym w ogóle nie włączał interkomu. Niestety, no jest to słabej jakości połączenie. Słychać wszystko w tle, motocykl. No jest po prostu, dla mnie to jest tragiczne. Ale trzaski. Cardo, please give me 2 Cardo Edge. I will give these motherfuckers and I will have the best audio. Ty obgaduje nas, wiesz? Tylko raz V6 Pro, tylko raz, zaspieramy i raz rąbamy. Coś mówiłeś, ale nic nie zrozumiałem. Dokładnie. Przetestujemy jeszcze teraz Chińczyka, jakość dźwięku, muzyki. Na początku ustawimy 50%. Mam nadzieję, że teraz nie będzie. Ja sobie wezmę mikrofon do ręki i będę wam przykładał do głośnika. Muzyka musi być bez praw autorskich, także sobie puścimy on and on. 50% głośności. Dobra, teraz polecimy 70% głośności. Teraz 100% głośności. No jakby to powiedzieć, jakość nie powala. Ja sobie jeszcze spróbuję, że tak powiem, przyłożyć obydwa głośniki i powiem wam, co o tym uważam. Bo jeszcze nawet nie próbowałem, ale już słyszę, że po prostu harczy. Także sobie po prostu przyłożę dwa głośniki i zobaczymy. Może nie na 100%, bo na 100% wiem, że jest tragedia. Okej. Powiem tak. Głośno jest w miarę, tylko że no jak damy na 100% to harczy. Ale niestety brakuje średnich i wysokich tonów. Jest po prostu taki ten dźwięk przytłumiony bardzo. Teraz możemy spróbować Cardo Spirit. Ja wam powiem, co o tym myślę i też później spróbujemy Freecoma. A jeśli chodzi o Edge'a, ja wiem dokładnie jak gra, to poprosimy tutaj Łukasza oraz Kweca, niech powiedzą, co oni o tym uważają, ponieważ u nich są zamontowane Edge'e właśnie. Dlatego zobaczymy ich pierwszą reakcję na temat tego, jak w porównaniu do chińskiego interkomu wypada Cardo. Dobra, ja sobie, moi drodzy, posłucham, jak brzmi interkom Spirit HD. Nie no. Nie ma co porównywać. No, nie wiem, to ja wiem, że to może brzmieć jak typowa reklama, ale w ogóle jakość dźwięku tych głośników zwykłych HD, a chińskich to jest po prostu przepaść. Przepaść. Nie, no to jest aż... A ja szczerze nie spodziewałem się, że Spirit HD będzie miał tak dobrą jakość. Ja sobie jeszcze pogłoszę teraz na 70%. Wow, 100%. Nie no. Moi drodzy, no posłuchajcie tego, bo po prostu no jest szał ciał. Ja sobie wam puszczę tak mniej więcej od początku
50% głośności. Posłuchajcie tego. Waste what's left, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Dobra, teraz damy 70% głośności. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ok, a teraz damy na 100%. Nie wiem co powiedzieć, no po prostu jakość tego dźwięku to jest po prostu wow. Freecom 2X szczerze nawet nie próbuję, bo tak naprawdę to są głośniki JBL, a to są te same głośniki co w Edge'u. Jeżeli tak dobrze słychać dźwięk w HD, to Freecom będzie rozwalał na łopatki tak samo jak Edge. Pro, no nie będę nagrywał pierwszej reakcji, ponieważ już testowałem, więc wiem, że po prostu to już nie wiem, czy kojarzycie takie słuchawki nauszne Sony MX-1000, kurde, 1000 MX3, kurde, takie popularne, ponad 1000 zł kosztują słuchawki nauszne. Jakość dźwięku, ilość basu jest porównywalna przy tych głośnikach do tych słuchawek, po prostu no rozwala na łopatki. Ja teraz zaproszę tutaj Kweca i zaproszę Łukasza, żeby sobie zobaczyli jak gra Spirit HD. I oni sobie zobaczą i jak zobaczą jak to brzmi, to oni będą na pewno podjarani jeszcze bardziej tym, że mają Edge'a. Także ja tutaj zapraszam ich, niech oni sobie nagrają reakcję na to jak to wygląda. Ja mam tutaj Spirit HD, wiesz jak twój interkom brzmiał, doskonale wiesz, bo jeździłeś z nim już ile? Kurtka, 8 lat chyba. 8 lat? No. O kurde, bardzo długo. Dobra, to teraz Ci pokażę, jak brzmi jeden z bardziej podstawowych, znaczy model Spirit jest podstawowym, najbardziej podstawowym modelem od Cardo, ale są tu głośniki HD. Ja uważam, że warto dołożyć delikatnie i wziąć te głośniki HD, a teraz zobaczymy reakcję Kweca na to, jak brzmią. Dwa, obydwa. No przyłóż sobie do uszu, tak jakbyś miał w kasku, czyli po prostu przykładasz obydwa do uszu z dwóch stron. Najpierw zacznę od niskiej głośności, tak powiedzmy 30%, później dam 50% i coraz bardziej. Pokaż, dobrze przyłożyłeś dobrą stroną? No, tak, dobra, okej, no to teraz, no i na bieżąco możesz powiedzieć, co słyszysz, no. Po jednej nutce, proszę. 50% głośności. Nawet nie tak głośno, stary. Tak jak nie ma dźwięków żadnych. Ja bym to porównał, jak macie jakieś radio, które nie ma subwoofera. Jest taki dźwięk właśnie, niepełne pasmo przenoszenia dźwięku, nie? Takie zwykłe, najprostsze radyjko, takie jakbyś miał kurtka, sklepowe radio. I Cardo to jest kino domowe, Surround 7.1, wszystkie dźwięki od najniższych do najwyższych, wszystkie tony. Nie? I Szok. ty porównywałeś do słuchawek nausznych, nie? Tak, no takiej naprawdę dobrej jakości słuchawki nauszne Sony, WH-MX-1000 MX3, no, nie pamiętam dokładnie modelu. No to, bo to najbliżej do słuchawek porównać. Moja pierwsza myśl no to właśnie takie kino domowe z wszystkimi głośnikami. No poczekaj, ale jeszcze Ci pogłoszę. Poczekaj, załóż. No, ale to już mnie rozwali mi uszy już. No to jest 50% głośności. Okej, no. Dawaj. Ja to podsumuję tak. Wydech z mojej czerwonej ceberki, wiesz jaki był tam tak, kiedyś. Bardzo głośno. W tym momencie mogę mieć jeszcze głośniejszy motocykl. Tak, no. niż wtedy tą ceberkę. Nie, jest naprawdę wow. Dobra, zapraszamy teraz Łukasza, niech jeszcze zobaczy. To jest najbardziej podstawowy model Cardo.
Ja jestem w szoku, jak ten podstawowy model Cardo brzmi. Siema. Siema. No to co, ty jeździłeś do tej pory z Chińczykiem ile już? 5 lat. 5 lat. To teraz będziesz miał Edge'a, ale zobaczmy jeszcze Spirit HD. Proszę sobie przyłożyć głośniczki, jak to brzmi. Najpierw polecimy z 30% głośnością i później polecimy coraz głośniej. Nie no, czad. Dobra. Nie, to nie. Chłop może w szoku jest. Powiem ci bez porównania. Nie no, jest zdecydowana różnica. Zdecydowana różnica. Powiem szczerze, że jestem w szoku. Spodziewałeś się aż tak? Nie. Ja szczerze, jak się przesiadałem z mojego starego interkomu na Cardo, też się nie spodziewałem. Najgorsze jest to, że to nie jest ustawiane, kurde. Cały czas jak mnie namawiałeś na Cardo, mówiłem, że mój dobrze gra i że jestem zadowolony z dźwięku i w ogóle, ale tutaj jest bez porównania w ogóle. Dobra, a teraz jeszcze chłopaki założą swoje kaski na głowę i spróbują sobie tych swoich Edge'y, gdzie są głośniki JBL, gdzie jest jeszcze lepsza jakość dźwięku. Także zapraszam tutaj panowie z kaskami. No i dobra, ale co? Ale jest... ale jest. Nie da się tego po prostu na 100%. Jak ja zawsze Nie. mam interkom na 100% Tak. ustawiony, żeby słyszeć tą muzykę podczas jazdy, powiedzmy tam jedziesz 120-130 na autostradzie i No tutaj się nie da. Tutaj nie było da. 70, Tutaj się nawet nie nie, da. 60% ci tutaj się pogłosiłem. nie da. Jest Czat. czat, no jest czat, dobra. 50% głośności zapasu Tak. jeszcze Tak, hałasy. tak. A najlepsze jest to, że jak dasz 100%, a jedziesz szybciej, to on się jeszcze pogłasza. No ale to na niemieckich autostradach. No oczywiście, tak, oczywiście. No. Okej, teraz zobaczmy, jak szybko łączą się interkomy Cardo ze sobą. Mamy tutaj 3 sztuki Cardo Pactalk Edge. Moi drodzy panowie, górny klawisz, aż będą 3 piknięcia. Grouping initiated. Grouping succeeded. Private chat off. Raz, dwa, trzy. Tak, witam cię Kwecu. Dzień dobry, słyszymy się. Test laboratoryjny. Labradoryjny. Teraz posłuchajcie sobie, jak brzmi cisza w interkomie Cardo. Ja sobie też przyłożę głośnik, żeby posłuchać. No, ja nie słyszę nic. Jest totalna cisza. Łukaszku, jak mnie słyszysz? Teraz bardzo dobrze. Okej. Halo, halo? Blaskodek na płotek? Halo. Pierdolnął go młotek. Dobra, dobra. Okej, to teraz zasymulujmy chodzący motocykl. Odpalony motocykl. Halo. Halo, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jak mnie słychać? Słychać cię bardzo dobrze, a weź na chwilę przestań mówić, żeby była cisza w interkomie. No ja słyszę kompresor tylko i wyłącznie przez drzwi. Nie słychać kompresora przez interkom. A weź teraz powiedz coś. Słyszę cię bardzo wyraźnie i jest zdecydowana różnica, jeżeli chodzi o ten poprzedni mój interkom, a teraz, bo jest czysty dźwięk i swobodnie możemy rozmawiać. No powiem ci szczerze, że gdybym nie słyszał przez drzwi, że chodzi kompresor, to nawet bym nie wiedział, że koło ciebie chodzi kompresor. Poważnie. Nie słychać na nagraniu w ogóle, w sensie jak mówisz nawet. Teraz jest kompletna cisza, tak jakby był wyłączony interkom. A jeszcze raz coś powiedz. No, wszystko dobrze słychać i kompresor cały czas chodzi, a na tamtym interkomie nie mogłem dostrzec twojego głosu. Usłyszeć twojego głosu. Resztę wytnij. Nie no, jestem podniesiony. Halo. Dobra, okej, dziękujemy No, super. bardzo. Jest okej. Wyłączać motocykl? Wyłącz motocykl, tak. Zakończmy nagranie, jeszcze przetestujmy kweta, zamieńcie się po prostu. Zapraszam do laboratorium. Zamykamy halę. Moi drodzy, wy tego nie widzicie, ale tutaj zamykamy właśnie laboratorium. Pyk, o, kurde. Poczekajcie, bo się nie zamknęło. Dobra, powiedzmy, że jest ok.
Siema, wracamy ponownie. Znaczy no, wróciłem. Okej. O, ja już go nawet słyszę, poczekajcie. Słyszę Gajwera. Tak, samo połączyło automatycznie, ponieważ to jest Cardo. Ja tylko włączyłem ten interkom. Dokładnie tak. Teraz Kwecu, próbka ciszy, chociaż to jest ten sam interkom, więc będzie tak samo cisza, kompletnie nic. Oczywiście, błoga cisza. Kwecu, powiedz mi, jak się czujesz? Jak się czuję? Jak w kąciku muzycznym w Familiadzie, no. Bardzo dobrze. To teraz Jest okej. uruchom motocykl. Uruchom, coś przerwało? Uruchom motocykl. Uruchamiam motocykl, uwaga, ssanie. No. Okej, przez pierwszą chwilę było słychać. Teraz jest cisza kompletna. A powiedz coś? Okej, teraz sobie ciebie dałem na maksa, głośność. Wcześniej miałem gdzieś tam trochę przyciszone, też już cię rozumiałem. Możesz mówić teraz ty do mnie. Jestem, bardzo dobrze cię słyszę. Ogólnie przez pierwsze pół sekundy było słychać kompresor i w momencie interkom Cardo po prostu go wyłączył, wyciszył. Ja słyszę tylko ten interkom przez drzwi, a gdy ty mówisz, nie słychać go kompletnie. Może powiedzieć jeszcze coś dla testu? Raz, dwa, trzy, cztery, sprawdzam głośność interkomu. Dobrze, bardzo Jest dobrze. jest bajka, no kurde, naprawdę. W szoku jesteś, co? No masz- dosłownie, szok to jest dobre odwzorowanie, dobre słowo. A powiedz mi, masz zamknięty kask? Nie, otwarty właśnie, poczekaj, zamknę. No i teraz... Zamknąłem. No. No, to jest ten kurna kącik z Familiady, który się śmieje, to jest dobre porównanie w tym momencie, bo jestem totalnie odcięty, wiesz, w kasku to jest osobne pomieszczenie, wygłuszone. Powiem ci szczerze, że masakra. teraz cię słyszę jeszcze lepiej. Może tak być. No serio, Teraz mam cię słyszę... szybę zamkniętą, nie? Tak, teraz cię słyszę jeszcze lepiej, a w ogóle... Ja w ogóle nic nie słyszę kompresora. Czyli motocykla oczywiście, naszego laboratoryjnego motocykla nie słyszę, kompletnie jest wyciszony. Dobra, moi drodzy, zabierzcie te krzesełka, żeby ładnie w kadrze wyglądało. To teraz, moi drodzy, szybka sprawa, szybka piłka. To powinno być na początku filmu, nie wiem, albo to przełożę właśnie na początek filmu. Dla kogo są dane interkomy? Spirit HD, jeżeli potrzebujesz taniego interkomu z perfekcyjną jakością dźwięku i perfekcyjną jakością wykonania, jest to interkom dla Ciebie. Co on potrafi? Potrafi się połączyć z telefonem, możesz połączyć z nawigacją, możesz również połączyć go z jednym riderem. Oczywiście technologia Bluetooth. Nie mamy tu mesha, ponieważ jest to podstawowy model Cardo. Drugi podstawowy model Cardo jest to Cardo Freecom 2X. Ten interkom ma jeszcze lepszą jakość dźwięku, bo to są głośniki JBL-a, te same co mamy w Edge'u, a w Edge'u rozwalają system. Możemy się połączyć z telefonem, nawigacją i 2 riderami. Zasięg, no na pudełku pisze 800 metrów. Ja się dopiero jak chcę muzyki posłuchać. Muzyki sobie chciał posłuchać. 800 metrów. Tutaj mamy 400 metrów, a przepraszam, 600 metrów. Tu mamy 600 metrów, tu mamy 800 metrów. Realny zasięg to jest powiedzmy w bardzo ciężkich warunkach w 200 metrów, w bardzo dobrych warunkach będzie te 600, 800. Kolejny w rankingu jest Pactac Neo. Nie mamy go tutaj niestety, ale jest to troszkę gorsza wersja interkomu z meshem. Tak jak jest Edge, jest jeszcze wersja Neo, która nie ma aż tylu bajerów, ale ma mesh, możemy łączyć się do 15 riderów. Technologia mesh to już jest najwyższa półka, ona się łączy automatycznie, pozwala na jazdę w bardzo dużej grupie, między pierwszym riderem, kiedy pomiędzy mamy wielu riderów, a ostatnim riderem może być nawet kilka kilometrów zasięgu, ponieważ pierwszy i ostatni łączy się przez tych pomiędzy, więc to jest po prostu już w ogóle wypas, szybkość łączenia, to, że na przykład teraz chłopaki wystarczy, że włączą interkomy, od razu są połączeni. Zdarzają się nawet takie akcje, że na przykład jedziesz przez miasto i nagle łączy cię z jakimś kolegą, którego jeszcze nie widzisz, bo jest jakiś kilometr od ciebie i nagle łączy i ty, halo, halo, siema, siema, kto mówi? Gajwer, o, siema Gajwer, tu Łukasz, a gdzie jedziesz? A tu jadę. I wy nawet nie wiecie o tym, że jesteście gdzieś tam w pobliżu, a interkomy ze sobą się łączą. Także naprawdę super bajer. Oprócz tego, że można się połączyć z 15 riderami przez mesh, można również do każdego jednego Cardo Edge'a dołączyć
2 riderów, na przykład Spirit HD i Freecoma. Dzięki temu grupę można powiększyć do 60 motocykli. To jest po prostu szkoda, no, mózg rozwiązany, że tak powiem. Ostatni w kolejce mamy Pactalk Pro. Jest to najwyższa półka, głośniki 45 mm, automatyczne włączanie, wyłączanie, crash detect. No, to jest taki edge na sterydach. Szczerze powiedziawszy, wziąłem do testów właśnie Spirita. Myślałem, że to będzie taka no, trochę biedniejsza, może nawet trochę bardziej biedniejsza wersja Edge'a. Okazuje się, że poza meshem, którego brakuje w tym interkomie i w tym, poza mesha, którego brakuje w Spiricie i we Freecomie, a który jest w Neo, Edge'u i Pro, no to te interkomy naprawdę nie odbiegają jakością. Można się łączyć przez Bluetooth z telefonem, można słuchać muzyki, można włączyć nawigację i słyszeć polecenia głosowe. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Myślałem, że będę musiał troszeczkę nakłamać, że są takie super, ale naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tych interkomów. Na Edge no to już nie trzeba przedstawiać. Także tak jak mówię, tania wersja, która jest naprawdę bardzo dobra, trochę droższa wersja, która jest jeszcze lepsza, bo ma JBL głośniki i można łączyć aż 2 riderów, a później mamy Neo, Edge, które są naprawdę wypaśne. Dziękuję moi drodzy bardzo za oglądanie. I co? A właśnie, a jeśli chcecie zdobyć interkomy Cardo w lepszej cenie, to zapraszam na stronę cardosystems.com i tam wpisując kod GUYVER dostaniecie 10% zniżki na interkomy Cardo, a naprawdę warto. Kurczę, no można powiedzieć, że ten odcinek jest sponsorowany i nie jest. No dostaliśmy Cardo do testów, nikt nam nie zapłacił, nikt nam nie powiedział, jak mamy mówić w tych odcinkach. Chłopaki byli z nastawieniem takim, że wiecie, no kurczę, GUYVER tak namawiał i w ogóle, a tu się okazuje, że sami byli w szoku. Zresztą nawet tutaj, no co ja będę wam mówił, no widzieliście, no nic tutaj nie było. Oni się pytali o jakiś scenariusz, ja mówię, chłopaki, nie, żaden scenariusz mi nie jest potrzebny, ja wam nie będę mówić, co macie mówić, zobaczycie, że sami będziecie w szoku i wasze pierwsze wrażenie, które będzie wow, będzie najlepsze, nie trzeba nic ustawiać tak naprawdę. Więc w sumie powiem wam tak, jest jedna rzecz. Z 3 interkomów Cardo Edge, jeden z zepsutym mikrofonem. Taki minus na koniec. Pozdrawiam, siema. Dobra. Nie wiem, jak ja to zmontuję.